Dzień dobry, witam w strefie Wargames. Ja Madguard. Dzisiaj zapraszam do Flashpoint Campaign Cold War. To jest drugi odcinek. Dzisiaj pokażę wam troszeczkę inne mechaniki niż poprzednio w podstawowym samouczku. Teraz troszeczkę będzie o inżynierach, o jednostkach inżynieryjnych. Moi drodzy, mamy tutaj do dyspozycji, powiedzmy, kompanię inżynierów razem z kilkoma wozami rozpoznania i mamy tutaj do zrobienia kilka zadań. W pierwszej kolejności musimy rozstawić tutaj przeprawę przez rzekę. W następnej kolejności rozpoznać otoczenie i usunąć ewentualnie napotkane niespodzianki, jak pola minowe, zasieki czy fortyfikacje. Również musimy zniszczyć most, rozstawić kolejną przeprawę oraz zabezpieczyć tutaj skrzyżowanie minami. Trochę roboty jest, tak więc zabieramy się do zabawy. W pierwszej kolejności zaznaczam sobie całą tą grupę i wskazuję im ruch w kierunku rzeki. Tutaj wszystkimi jednostkami podjechali. Wszystkie jednostki jakby tutaj jadą mi w jedno miejsce. Ja tam za bardzo tego nie chcę. Troszeczkę tutaj to porozstawiamy. O. I biorę sobie jedną jednostkę mostową. Jedną z dwóch. Biorę im tutaj polecenie ruchu. Troszeczkę inaczej. O, i w tym miejscu nakażę im rozstawienie mostu. W okienku Orders pod koniec pojawia się coś takiego jak Build Bridge. Do tego możemy sobie ukierunkować ten most, na której krawędzi heksa ma być rozstawiony. Ja zostanę tutaj. Budowa mostu. Informacja 30 minut. Biorę działanie. Dobra. Ponieważ aby bezpiecznie rozstawić most, to przydałaby się jakaś osłona dymna. A więc zobaczmy. 7:20. O 7:20 pojawi się tutaj jednostka rozstawiająca most. Tak więc wybiorę sobie teraz artylerię i użyję dymu na tych trzech polach z małą modyfikacją. Użyję po powiedzmy 5 sekund. Do tego czas działania użyję powiedzmy tak około 3 minut. Na rozstawienie każdej. 4 minut, ok. Blink, czyli o 7:09 już będzie dym rozstawiony, ale jednostka mostowa dopiero będzie o 7:20. Tak więc pierwsze rozstawienie dymu przesunę na tak powiedzmy 7:12. Przez co dym zostanie rozstawiony już o 7:21 w momencie, kiedy ta jednostka tutaj dotrze. Jeszcze może o minutkę skrócimy. O, w ten sposób. O, na minutę przed dotarciem mostu będzie już tutaj rozstawiony dym. Taka mała synchronizacja. Zobaczmy, jak to zadziała. Ruszamy jednostkami. Mamy 7:10 i idzie pierwszy ostrzał zadymienia. Kontynuujemy działanie.
No okej, brzeg rzeki mamy już zadymiony, czyli jest jakaś tam osłona. Jednostka mostowa zmieniła tutaj symbol na E, to znaczy, że teraz się odbywa działanie inżynieryjne. Rekonesans dojechał i teraz troszeczkę to staram się zbliżyć i wam pokazać. Nie chcę, nie widzimy. Chowam sobie tutaj. O, pojawiły się takie dwie kreski, moi drodzy. Te dwie kreski symbolizują nam, że jest budowany most. W instrukcji jest coś takiego pokazane właśnie tutaj. Dwie kreski, że jest most budowany i most kompletny będzie z dwoma czarnymi kreskami i z takim tłem niebieskim. I jeszcze jest coś takiego, nie wiem czy to tutaj będzie gdzieś niżej pokazane. O, tutaj jest. Jest taka informacja tutaj, między tymi dwoma kreskami, jak most jest zbudowany. My tego teraz nie widzimy, bo zadymienie jest puszczone, nałożone, ale pojawiają się tutaj takie cyferki. To oznacza, to symbolizuje czas, którym ten most zostanie zbudowany, czyli o 8 w tym przypadku, jak tutaj na instrukcji jest, ten most zostanie wybudowany. W naszym przypadku byłoby to, powinna być tutaj liczba, to właściwie jest. Idziemy w operację. Idziemy w zakładkę Engineering i 7:50. W tym przypadku to będzie napisane 7:50. My nie widzimy, bo jest dym teraz położony, ale my to będziemy widzieć właśnie w takiej zakładce chociażby jak ta. Mamy informacje o wszystkich działaniach jednostek inżynieryjnych, jak również jeżeli wejdziemy sobie na jednostkę F4, to również tutaj będziemy mieli informację, że ta jednostka ma rozkaz rozbudowy mostu, przeprawy pomiędzy jednym a drugim i zostanie zakończone to o 7:50. Ok. Dodatkowo w oknie rozkazów, gdzie tam się pojawiają najróżniejsze, w momencie, kiedy zostanie wybudowany most, tutaj też się pojawi informacja. W moim przypadku ta informacja będzie zaznaczona na niebiesko, co zobaczycie później. I teraz tak, w momencie, kiedy już zaczynamy budować most, możemy zacząć wydawać polecenia, przeprawy przez ten most, pomimo tego, że jeszcze ten most nie jest wybudowany. Wcześniej niestety wszystkie jednostki zostaną skierowane tutaj, ponieważ jednostki nie będą wiedziały, że ten most budowany jest w tym miejscu, dlatego wszelkie polecenia przeprawy przez most dopiero należy wydawać w momencie, kiedy ten most kiedy rozpocznie się budowa przeprawy. Teraz zobaczymy. Zobaczcie, że robimy przykład. Wykonali. Jednostka przeliczyła i przemapowała mapę i stwierdziła, że najszybciej i najlepiej będzie właśnie przejechać przez tą przeprawę, która jeszcze nie jest zbudowana. No, tutaj troszeczkę nie poszło. Trzeba troszeczkę to inaczej ułożyć. Zrobimy sobie tak, tak, tak. Ok. O. Teraz. Bierzemy kolejną jednostkę. Ja to tak już z doświadczenia po prostu wybieram najpierw pierwszy punkt gdzieś niedaleko mostu. Następnie wybieram punkt gdzieś po drugiej stronie przeprawy i dopiero później kieruję jednostkę w kolejne miejsce. Dzięki temu mam pewność, że komputer zmapuje ten przyszły most, który będzie. Wszystko tutaj idzie tak, jak powinno. Hej.
I tą jednostkę już ustawimy tak na szybko, żeby przeprawiła szybkim ruchem. Dobra. I mamy to. Mamy już przeprawę przygotowaną. Jednostki już wiedzą, że mają przeprawiać. Lecimy dalej. Okay. Mamy filmu 45, czyli pozostało nam około 7 minut. Widać, że te jednostki czekają. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. Komputer sobie tu zareaguje. Mam nadzieję, że zareaguje prawidłowo i nie będzie żadnego zaskoczenia. Na moment powinna się pojawić tutaj chmurka, że most będzie gotowy do przeprawy. Jest informacja, bo most już jest gotowy do przeprawy i w momencie prawidłowo jednostki zadziałały, przejeżdżają przez ten most. Jak również mam tu informację, tak jak mówiłem, na niebiesko jest zaznaczona informacja komenda, że jednostka inżynieryjna wykonała swoje zadanie. Zostało to zameldowane. Ok, dobra, mamy pierwszy punkt zrobiony. Co dalej? Już mamy informację, że wykryto jakieś zasieki przez jednostkę rozpoznania. Tutaj zostało to poinformowane. Zostały wykryte przez tą jednostkę, akurat przez inżynierów. Zostały wyspotowane jakieś zasieki. No dobra. Ale teraz tak. Podejdziemy sobie rozpoznaniem. Rozpoznamy tutaj tę drogę. Ponieważ już znamy te zasieki, że tutaj są jakieś, do rozbrojenia tych umocnień wykorzystamy czołg. Tutaj jest czołg. No, ten czołg sobie pojedzie. Wyznaczymy mu nową drogę. Tak, tak, tak. I teraz będziemy mieli w okienku informację, czy chcemy usunąć zasieki. To potrwa około 10 minut. Tak, chcemy zasieki. Jest informacja, że jednostka taka będzie usuwała zasieki i zakończy to działanie o 8:37. Tym pojazdem sobie pojedziemy troszeczkę wyżej. Również ruszymy się teraz rozpoznaniem numer 2, które ustawimy sobie tutaj gdzieś. Ok. To rozpoznanie moim zdaniem wyślemy troszeczkę szybciej. Nie wiem, może. Nie to klucz. 4. I na move. Szybciutki ruch. Ok. I co dalej? Co dalej? Musimy sobie teraz już przygotować tutaj plan pod piąte działanie, czyli wysadzenie mostu. Do wysadzania mostu wykorzystuje się przede wszystkim jednostki inżynieryjne. Chyba tutaj bardziej o piechocie, czyli tutaj mamy jakąś piechotę i tą piechotę skierujemy sobie, żeby tutaj podjechała. Mamy też informację, czy chcemy wysadzić most. Zajmie to 20 minut. Tak, chcemy wysadzić most. Już mamy tutaj pokazane 2 zadania, jakie mamy zaplanowane. Tak więc rozpoczynamy kolejną turę. Rozpoznano, że są tu jakieś fortyfikacje. Ok.
Jeszcze się wszystkie jednostki nie przeprawiły, dlatego jeszcze ten most zostawimy aktywny. Jak z wywiadu, jak wywiad nam donosił, tutaj jednostka rozpoznania trafiła na pole minowe. Dym powoli znika. Okay. Wszystkie jednostki się przeprawiły. Tak więc teraz zwijamy przeprawę, moi drodzy. Tylko że teraz ten pojazd pojedzie i zostawi tą przeprawę. Ja bym wolał zrobić coś takiego, że najpierw tu przejdziemy. O. I zrobimy remove bridge. Ok. W ten sposób i tylko w ten sposób usuniemy most. Jeżeli byśmy zrobili to jak robiłem wcześniej, to po prostu ta jednostka sobie pojedzie, ten most zostawi rozstawiony. A my chcemy go zabrać ze sobą. Już mam tutaj informację o tym polu minowym, czyli do usuwania pola minowego wybierzemy kolejną jednostkę. Tą jednostkę tutaj wyślemy i damy na jej rozkaz wyczyścić pole minowe. Czyli wyciąganie min zajmie nam 15 minut. Kolejny rozkaz został do tabeli wpisany i mamy informację, o której zostanie to wykonane. Oczywiście to jest to tutaj jest to układane automatycznie i chronologicznie. Ok. Przechodzimy do następnej tury. Mamy informację, że zostały usunięte zasieki. Dostaliśmy tutaj informację, że zasieki zostały usunięte, jak również będzie to oznakowane też w takiej formie graficznej. Ja już wam pokazuję. Tutaj mamy, jak wyglądają zredukowane zasieki na mapie i tu jak wyglądają zredukowane pola minowe. Dobrze, mamy kolejny pojazd inżynieryjny. Ten pojazd wyślemy sobie tutaj, ale w tym przypadku sobie wyślę ten pojazd po prostu na rozpoznanie. Na razie nie mam zamiaru usuwać tych fortyfikacji. Drugi most wyślemy, powiedzmy, tutaj. I też na razie póki co nie zamierzam budować mostu, ponieważ może się jednak rozmyślę i buduję most w innym miejscu. Dobra, rozpoczynamy kolejną turę. Inżynierowie już przybywają na pole minowe. Okay. Tutaj się odbywa usuwanie mostu. Formacja. Tak. Startujemy dalej. O, słuchajcie, jest wysadzony most. Gdzieś to przeoczyłem chmurkę, a teraz jest usunięte pole minowe, tutaj też wyskoczyła chmurka. To wszystko też jest zaznaczone oczywiście na liście komend. Ok, teraz chciałbym jeszcze, zdecydowałem się, że tę fortyfikację jednak usunę, bo jednak mi nie będzie potrzebna. Tak więc jak to zrobić bez wydawania rozkazu podróży,
mamy coś takiego jak zniż pozycję w oknie kontekstowym. Jednostka dostała tą komendę i wyskoczyła informacja, że o której godzinie będzie zredukowana fortyfikacja. 9:40. No i podobnie z tym mostem. Mamy tutaj w kontekstowym oknie pojawia się taka komenda buduj most i wtedy wybieramy, gdzie chcemy ten most zbudować. Dostajemy wtedy informację, ile czasu zajdzie. Jeżeli byśmy mieli więcej możliwości na budowę mostu, bo tutaj jest mało możliwości na budowę mostu, to będziemy mogli wybrać. Ja nie chcę w tym miejscu budować. Zdecydowałem się, że jednak zbuduję w tym miejscu, tak więc zrobię build. Czemu mi wyskoczyło? A, wyskoczyło mi, dobra, poczekajcie tutaj. Jeszcze raz to zrobię, bo nie wiem, czy w dobrym miejscu. Tak, tak. O, jest build. Ja bym chciał, żeby ten most był zbudowany tutaj w tym kierunku, dlatego to poprawiam. Dobra. Ok, jest informacja, że most jest zbudowany. Ok, skoro te zasieki zostały tu usunięte, zdobądźmy ten punkt. No i powoli, moi drodzy, przygotowujemy się do wykonania kolejnej przeprawy. Dziewiąta 9. No to za moment ruszy. Ok. Startujemy z kolejną turą. Most został już tutaj zdemontowany. Most został zdemontowany i chyba nie, tutaj jeszcze nie. Tutaj jeszcze działają, tak więc kolejny. Lecimy dalej. Teraz może będzie widać tą. Pauzuję na chwilę. Może będzie widać. Kryjemy teraz te. O, tutaj bardzo dobrze teraz widać ten czas na tym moście, tak? O której ten most zostanie postawiony. Okay. No, lecimy dalej. Most jeszcze nie został przygotowany, jeszcze trochę czasu. Dobra. Fortyfikacja została też usunięta. Ja teraz może pościągam te jednostki, żebyście zwrócili uwagę, jak są graficznie oznakowane te punkty teraz. Natomiast tych zrobimy. I właściwie możemy już tutaj się na drugą stronę ładować. Prawa. No i zostało nam na koniec, moi drodzy. Na koniec zostało nam do zrobienia, do położenia pola minowego. Żeby położyć pole minowe w tym zadaniu wykorzystamy artylerię. Patrzmy, w którym miejscu powinniśmy położyć w tym miejscu.
Zatem wybieramy sobie artylerię. Wybieramy sobie, może tym razem sobie wezmę z okna. Nie wiem, czy dobre okno wybrałem. Nie, Fire Support to nie. Z tego okna. Biorę sobie artylerię. Przykład tę. I mam rozstawienie min. I ja sobie to klikam, wybieram. Tak, 40 min, połóż. Jest. Ok, super. I kontynuujemy nasze zadanie. Most został zbudowany. Jednostki ruszają. Kładziemy teraz miny z pomocą artylerii. Artyleria sobie tutaj radzi bez problemu. I jeszcze na koniec tylko takie wyjaśnienie, dlaczego to pole minowe nie jest nam niebiesko. Chodzi o to, że mamy 3 kolory wszelkich umocnień, pól minowych czy fortyfikacji. I czerwony to jest wrogi w tym przypadku, bo jesteśmy stroną niebieską. Niebieski jest nasz, a żółty to jest taki, powiedzmy, neutralny. A czemu to pole minowe jest żółte, a nie niebieskie, skoro my to położyliśmy? Chodzi o to, że to pole zostało położone przez artylerię. My wiemy, że na tym heksie są miny, ale nie wiemy, jak są rozłożone, bo te miny po prostu rozłożyły się bardzo losowo, bo były zrzucone przez artylerię. Tak więc to pole minowe również będzie działać na nasze jednostki. Tak więc jeżeli my wjedziemy na to pole minowe naszymi jednostkami, na pole minowe koloru żółtego, to możemy się spodziewać tego, że również zredukuje nam to siły. W przypadku, gdyby to pole minowe było niebieskie, to by oznaczało, że my to pole niebieskie znamy. Znamy jak własną kieszeń, że jest to rozkładane przez naszych inżynierów i inżynierowie wiedzą, gdzie miny były położone i jak po tym polu minowym podróżować. W tym przypadku po prostu nie znamy lokalizacji min, dlatego na to pole też również my musimy uważać. Moi drodzy, wydaje się, że to chyba wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dzisiaj dość krótki filmek. Chyba się zmieściłem się chyba w 30 minutach, to mnie cieszy. Udało mi się pokazać wam troszeczkę inne mechaniki, ciekawsze mechaniki, które też występują we Flashpoincie. I to jest wszystko, co na dziś dla was przygotowałem. Tak więc życzę miłego dnia, czy tam wieczorka i zapraszam również do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, do widzenia, cześć.